Cześć! W dzisiejszym filmie opowiem Wam o jednej z funkcji narzędnika. Ta funkcja jest związana z czasownikiem być. A więc zasada jest taka. Jeśli mamy rzeczownik, jest to nasz podmiot w zdaniu, potem mamy czasownik być i po czasowniku mamy drugi rzeczownik w zdaniu, opcjonalnie też przymiotnik, który opisuje ten rzeczownik, wtedy musimy użyć narzędnika. Tej funkcji używamy na przykład, kiedy mówimy o narodowościach, zawodach, rodzinie czy religii. Oczywiście możemy, a nawet musimy używać tej funkcji, kiedy mamy strukturę, o której Wam wspomniałem. Rzeczownik, czasownik być i drugi rzeczownik w zdaniu. Ale dzisiaj skupimy się i pokażę Wam te 4 kategorie, czyli narodowości, rodzina, zawody i religia. I zaczynamy z narodowościami. Pierwsze zdanie: jestem Polakiem. Tutaj naszym podmiotem jest ja. Ale w języku polskim zwykle nie mówimy albo nie piszemy tego zaimka. Potem mamy czasownik być w formie osobowej, jestem. I potem mamy Polak, a więc jest to nasz drugi rzeczownik i w narzędniku ma formę Polakiem. Jestem Polakiem. Następnie ona jest Polką. Taka sama sytuacja, ona, jest to zaimek osobowy, jest to nasz podmiot, potem jest czasownik być w formie osobowej jest i Polką. Nasz rzeczownik, który jest w narzędniku Polka, rodzaj żeński, a więc w narzędniku końcówka on, Polką. Ona jest Polką. Następnie oni są Polakami i one są Polkami. Ta sama sytuacja, tutaj mamy liczbę mnogą. Tutaj trzecie zdanie to jest rodzaj męski, Polak, Polakami i ostatnie zdanie, czwarte, to jest Polka, a więc Polkami. I następnie rodzina. Pani Anna jest już babcią. Pani Anna to jest nasz podmiot, potem mamy czasownik być i babcia nasz rzeczownik, a więc w narzędniku a zamieniamy na on w rodzaju żeńskim. Babcia, babcią. Pani Anna jest już babcią. Następnie on jest moim bratem. Tutaj on jest naszym podmiotem, następnie czasownik być i potem rzeczownik, więc mój brat w narzędniku moim bratem. Następnie liczba mnoga. Kuba i Natalia są młodymi rodzicami. Tutaj w liczbie mnogiej dla przymiotnika mamy końcówkę emi i dla rzeczownika końcówkę ami. I jeszcze jeden przykład. Oni są już dziadkami. Taka sama sytuacja, tutaj mamy tylko rzeczownik, a więc dla rzeczownika w narzędniku mamy końcówkę ami. Oni są już dziadkami. Następnie zawody. On jest inżynierem. Tutaj mamy rodzaj męski, a więc inżynier w mianowniku, a w narzędniku dodajemy końcówkę m. On jest inżynierem. Ona jest sławną aktorką. Tutaj mamy rodzaj żeński, a więc sławna aktorka. W narzędniku a zamieniamy na on. Sławną aktorką. I liczba mnoga. Oni są nauczycielami. Tutaj końcówka ami i one są nauczycielkami. Tutaj mamy rodzaj żeński, ale końcówki są takie same dla wszystkich rodzajów w liczbie mnogiej w narzędniku. I na koniec religia. On jest katolikiem. Tutaj rodzaj męski i tutaj mamy końcówkę im. To i dodajemy, ponieważ mamy literę k. Zawsze po literze k albo po literze g dodajemy dodatkową literę i.
Następnie ona jest katoliczką. Tutaj rodzaj żeński, katoliczka, w narzędniku katoliczką i liczba mnoga, oni są muzułmanami i one są muzułmankami. Tutaj rodzaj męski i tutaj rodzaj żeński. Myślę, że ta funkcja narzędnika jest bardzo prosta, że nie macie żadnych wątpliwości, ale pamiętajcie, zostawiajcie swoje zdania właśnie z tą funkcją w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!